I was thinking if this was a group of women, there would be lots of talking. Ja myślałem, że gdyby to była grupa kobiet, to by było bardzo, bardzo dużo rozmów. But men sit like this and say, teach me. Ale panowie siedzą tak założeni i tylko mówią, nauczaj mnie. But Czekam na to. we're called as men to teach each other. Jesteśmy mężczyznami i czekamy, aż ktoś nas będzie nauczał, czy my chcemy siebie nauczać. So we're going to do a lot of that this weekend. Ale będziemy tego robić bardzo dużo w ten weekend. I have a question. There was last year, I was here last year. How many of you were here last year with? Ja mam do was pytanie. Ja byłem tutaj w zeszłym roku i kto z was też był tu w zeszłym roku? A few of you? Good. How many of you were here 2 years ago when I was here? A kto z was był 2 lata temu, jak ja tu też byłem? And you came back. I wróciliście? Because of you, because of those of you who came back again, I worked all of last year preparing something new for you. Przez powodu dla tych, którzy byli tu w zeszłym roku, cały ten rok spędziłem na tym, żeby nauczać o czymś nowym. Coś nowego przygotować. So the question, as we look back over last year, was last year your best year? Or was last year a year of darkness for you? No to pytanie właśnie do zeszłego roku. To jest pytanie, czy zeszły rok był najlepszym, jaki was spotkał, czy był takim rokiem ciemności? How many last year was a year of light, a really good year? Dla kogo to był bardzo dobry rok w zeszłym roku? Yeah. We'll talk about your groups later. Not so many hands will go up then. Będziemy później mówić o grupach i potem będziemy o tym rozmawiać. How many of you last year was a year of darkness for you, a year where you just were lost? Dla ilu z was to był bardzo trudny rok zeszły, taki rok ciemności? How many of you raised your hand both times? Kto z was podniósł rękę 2 razy? I did. Ja tak zrobiłem. Okay. So let me just begin by sharing what happened to me, my sharing since I was here last year. To może ja chciałbym się z wami teraz podzielić tym, co się u mnie zdarzyło od zeszłego roku. So last year I came here end of January. W zeszłym roku byłem tu pod koniec stycznia. And it was cold. Było zimno. I live in Texas, it's never cold. Ja żyję w Teksasie i tam nigdy nie jest zimno. But that was a great way to start my year. Ale to był świetny moment, bardzo dobry początek mojego roku. And I left here on fire for the Lord. A ja wyjechałem stąd z taką mocą, z takim ogniem od Pana. And that came from you. I to przyszło od was. I went home and shared what I learned from you with all of the men that I see in the US. I wyjechałem stąd i zacząłem się dzielić z mężczyznami w Stanach, po prostu z każdym, kogo spotkałem, tym, co dostałem od was, tym, co dzięki wam zyskałem. I was just in the darkness. I byłem w ciemności. My year continued in a very good way. Mój rok się toczył w bardzo dobry sposób. I had a trip with my wife and my son to Rome. Miałem wycieczkę do Rzymu ze swoim synem i swoją żoną. And every Catholic should go to Rome. I każdy katolik powinien pojechać do Rzymu. It gave me a connection to 2000 years. I to dało mi takie połączenie do 2000 lat. And it was an especially good trip to go with my son. To była bardzo dobra wycieczka właśnie, żeby pojechać z moim synem. So continuing with the good news, that son is also going to give us our 9th grandchild. A z kolejnych dobrych rzeczy, które się stało, to czekamy na kolejnego wnuka, którego on właśnie nam da. So he needed to go to Rome. Dlatego on też musi pojechać do Rzymu. I also, during last year, my 8th grandchild was born. A w zeszłym roku urodziło się jeszcze 8 moje wnuczątko. And I celebrated
40 years of marriage to Rose. No i świętowaliśmy 40-lecie naszego małżeństwa z Rose. That's a pretty good year, isn't it? To był bardzo dobry rok, a nie? So I raised my hand last year was a good year, a year of light. Dlatego podniosłem rękę, że zeszły rok był bardzo dobry, że to był rok światła. But many of you that were here last year Ale wielu z tych, co było w zeszłym roku, prayed with me for my brother modliło się ze mną mojego brata, who had cancer, pancreatic cancer. który ma raka, czy miał raka. And he lost that battle on June the 8th. I on przegrał tą bitwę. How many of you have ever lost a brother? Kto z was kiedykolwiek stracił brata? So you know, my brother, when we grew up, he's 10 months younger than me. No, my kiedy dorastaliśmy, różnica między nami jest 10 miesięcy. And when we were growing up, we got in trouble together. I kiedy dorastaliśmy, to wpadaliśmy w problemy razem. He got us in trouble, I got us out of trouble. Zasada była taka, że on nas wciągał w kłopoty, ja nas wyprowadzałem. Because he does bad things, I talk very well. On robił bardzo głupie rzeczy, a ja bardzo dobrze mówiłem. Czy wyjaśniałem. So in the middle of one of the best years of my life, I had a long period of darkness. W jednym z najlepszych roków mojego życia miałem też bardzo długi okres ciemności. I was able to travel to Pennsylvania, where he lived. Miałem możliwość pojechania do Pensylwanii, tam gdzie on mieszkał. 4 different times before he died in June. 4 różne razy zanim on zmarł. And I talked to him on the phone every day. Rozmawiałem z nim każdego dnia przez telefon. My brother wasn't ready to die. Mój brat był gotowy, żeby umrzeć. He was not. He was not. Oh, sorry. And that's what we talked about every day. How many of you want to go to heaven? Ilu z was chce pójść do nieba? How many of you are ready to go today? Ilu z was jest gotowy, żeby pójść dzisiaj? So most of us have a lot of work to do before we go. How many of you are sure you will go to heaven if it's today? No wielu z nas ma jeszcze sporo do zrobienia, żeby pójść tam, a no dalej to jest robota do zrobienia. Wiele jest do zrobienia. I feel pretty certain about purgatory. Could you You know repeat? purgatory? Czyściec. Yes. Not so sure yet about heaven. Still working on it. Ja myślę, że jak już to trafię prędzej do czyśćca, jeszcze muszę popracować, żeby dojść do nieba. How many of you have someone close to you in your life, a friend, a family member who doesn't know the Lord? Kto z was ma kogoś bliskiego w swoim życiu, kto jest dla mnie ważny, przyjaciela, kogoś w rodzinie, kto nie zna Pana Boga albo kto nie jest w bliskiej relacji z Panem Bogiem? And that's what we're here to talk about this weekend. I to jest to, o czym chcę rozmawiać w tym tygodniu, w ten weekend. Because I realized during the year last year To jest to, co ja odkryłem w zeszłym roku, właśnie przez ten cały ostatni rok. that I spent hours and hours and hours leading men to Christ. Że spędziłem wiele godzin na tym, żeby doprowadzać mężczyzn do Pana Boga. But one of those was not my brother. Ale żadnym z nich nie był mój brat. So my challenge to begin this weekend to you, Więc takim wyzwaniem na ten weekend dla mnie jest to, whoever you were thinking about when you raised your hand, o kimkolwiek myśleliście, jak podnosiliście rękę, start when you get home. zacznijcie jak tylko będziecie w domu. Because we should start with those closest to us first. Ponieważ powinniśmy zacząć od tych, którzy są dla nas najważniejsi jako pierwsze. So I spent many hours over a few months with my brother, Dlatego ja spędziłem wiele miesięcy z moim bratem, talking to him about those things. rozmawiając z nim o tych rzeczach. But as a man, we have lots of things that stack up. Ale jako mężczyźni mamy wiele rzeczy, które się tak stakują.
And it was hard to sort through all of those things. I było ciężko przejść przez te wszystkie rzeczy. And I fear that we ran out of time. I się bałem, że czas ucieka. My last talk with him was one day before he died. Moja ostatnia rozmowa z nim była dzień przed śmiercią. And he said, I'm almost ready. Jestem prawie gotowy. So my prayer every day is that he crossed over during that day. Could you repeat? That he crossed over, that the last part of his journey, that he made it. No to moja modlitwa właśnie, jaka była w tym czasie, to było, żeby on już właśnie przekroczył tą ścieżkę, żeby doszedł do tego. So I've spent every day since then, the second half of the year, I spędziłem na tym całe drugie pół roku in a time of deep reflection. w czasie bardzo głębokiej refleksji. And God has been speaking to me in a way like he never has before. I Pan Bóg mówił do mnie w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy nie mówił do mnie. So all of the new things we're going to talk about this weekend Wszystkie nowe rzeczy, których będę mówił w ten weekend, have come from that. przychodzą właśnie stamtąd, z tego So okresu. you were going to get that even if you had never seen me before. I będziecie nie wiedzieć, nawet jeżeli jeszcze nigdy nie spotkaliście mnie. So as we look at what we're here for, I patrząc na to, po co my tu jesteśmy, we're called to bring other men to Christ. jesteśmy tu po to, żeby przyprowadzać innych mężczyzn do Chrystusa. And that's a big job. I to jest duża robota. Men don't like to change. Wiele żyć do zmienienia. And to change. Znaczy mężczyźni nie lubią zmian, tak? Więc dlatego wiele rzeczy do zmienienia w sensie w mężczyznach, żeby oni się zgodzili, żeby to doprowadzić. If you've been out trying to invite men, you know that. Jak próbowaliście zaprosić mężczyzn, wiecie jak to działa. Men have many excuses. Mężczyźni mają wiele wymówek. They say the meeting is too early Spotkanie jest za wcześnie, or too late za późno, or in the middle of the day, w środku dnia, or I have to spend more time with my family and I can't come. muszę spędzić więcej czasu z rodziną, więc nie mogę przyjść. So we're going to talk about how to invite. Będziemy mówić o tym właśnie, jak zaprosić kogoś. When a man comes to me and says that he can't come to one of our meetings because he has to spend that time with his family, Jeden mężczyzna przyszedł do mnie, właśnie powiedział, że on nie może być z nami, ponieważ musi spędzić czas ze swoją rodziną. I ask them to show me their calendar. Powiedział mi, pokaż mi wasz kalendarz. And I say, show me everything you've done in the last week. Pokaż mi wszystko, co robiłeś w zeszłym tygodniu. And I'll show you where I can find the time for you to come. I ja ci znajdę czas, w którym ty możesz przyjść do nas. I'm not asking them to take time away from their family. I nie kazałem im brać tego czasu, który mają spędzić z rodziną. I'm asking them to take time from drinking beer. Kazałem im wziąć ten czas, który spędzają na piciu piwa, Or time from watching TV. z oglądania telewizji, Or whatever their favorite sport is. jakikolwiek mają kochany sport, Or whatever hobby is more important. jakiekolwiek hobby, które by było bardziej ważne. Because we only ask them for how many hours a year? How many? How many hours a year do we ask a man to give us? O ile godzin prosimy mężczyzn, żeby spędzili z nami? 72. 72. If I invited my brother Jeśli ja zaprosiłbym mojego brata, to spend 72 hours żeby spędził 72 godziny last year, w zeszłym roku, I would know for sure wiedziałbym na pewno, that he made it to heaven. że on byłby w niebie. But I didn't ask. Ale nie zapytałem go. There's lots of reasons why we don't ask some of those people. Jest wiele powodów, dla których nie pytamy tych ludzi o to.
When my brother and I had a conversation, we usually were arguing. Kiedy ja z moim bratem mieliśmy jakąś rozmowę, to najczęściej się kłóciliśmy. Because he was always right. Ponieważ on miał zawsze rację. And that's really hard because I'm always right. I to było bardzo trudne, ponieważ przecież ja zawsze mam rację. Okay. Do you all have someone like that? Czy macie kogoś takiego? It would be the same conversation I would have with all of you. To jest taka sama rozmowa, jaką miałbym z większością z was. And that's the battle that we face. I to jest bitwa, jaką myśmy napotkali. But right now, today, in the world, ale właśnie teraz, w tej chwili na świecie, men need to stand up. mężczyźni muszą powstać. We have a battle to fight. Mamy bitwę, w której musimy wziąć udział. And a lot of times men don't like to talk about going to war. Mężczyźni nie lubią mówić o tym, żeby iść na wojnę. But there's a spiritual war happening right now. Ale jest teraz wojna duchowa, która trwa. So it's time for us to stand up. I to jest czas dla nas, żebyśmy wstali. But what's the problem? Jaki jest problem? The problem is we are fighting a war. Problem jest taki, że my walczymy w wojnie. But it's a civil war. We're fighting each other. Ale to jest inna wojna. Wojna domowa. Walczymy między sobą. Because we're all arguing about whether this group is better than this group. Bo my dyskutujemy o tym, czy ta grupa jest lepsza od tej grupy. And all of these small matters. I te wszystkie małe problemy. Instead of focusing on what man's call is. Bez względu na to, jakie jest tak naprawdę prawdziwe powołanie, do czego naprawdę jest wyzwany mężczyzna. So how many of you are married? Ilu z was jest żonatych? Here's the test. When you got married, what is your number one responsibility? Test. Co jest waszą pierwszą odpowiedzialnością, jak jesteście mężami? Wife sends. Yep. Let's get your holiness wife to get your wife to heaven, right? Yeah. Okay. Are we supposed to point to heaven and say it's over there? Czy mamy jej wskazać niebo, że to jest tam? No. We're supposed to lead them to heaven. Mamy je zaprowadzić do nieba. Okay. So we're supposed to lead them where we're going. Musimy je doprowadzić tam, gdzie my też idziemy. So that means we have to lead the life of a saint. Musimy żyć życiem świętych. Walk in holiness. Chodzić w łasce. Okay. How many of you have children? Ilu z was ma dzieci? So what's your number one responsibility for your children? Jakie jest wasze podstawowe, najważniejsze zadanie wobec waszych dzieci? Lead them to heaven. Okay. Are you supposed to say to your wife, will you make sure our kids get to heaven? Czy powinniście pytać waszą żonę, czy nasze dzieci dostaną się do nieba? No, you're supposed to lead them yourself. Nie, wy powinniście zaprowadzić je samemu. With your wife at your side. Z żoną po swojej stronie, po swojej prawej. Not in front of you. Nie przed wami. Okay. She doesn't have to be behind you. Nie powinna She być też should za be wami. next to you. Powinna być obok was. How do we know she should be next to us? Jak będziemy wiedzieć, że ona jest koło nas? When God created woman, what did he create woman from? Kiedy Pan Bóg stworzył kobietę, to z czego On ją stworzył? From the and it's right here, right? I to jest tutaj, tak? Our partner. Nasz partner. But too many men stay at home and let their wife be responsible for the children. Ale zbyt wielu mężczyzn pozwala na to, żeby oni zostają w domu, a ich tak jakby żona prowadzi dzieci do nieba. Now, men are very smart. Mężczyźni są bardzo mądrzy. We're very smart at figuring out how to not do any work. Jesteśmy bardzo kreatywni w tym, jak wymyślić, żeby czegoś nie robić. So because it's a little bit of work to go to your men's meeting, Więc to jest bardzo dużo roboty, żeby pojechać na takie spotkanie mężczyzn. we say, I have to stay home with my children. Więc jesteśmy na tyle kreatywni, żeby powiedzieć, że ja muszę zostać w domu z dziećmi. How many of you have ever had someone say,
that their wife complains about them going to a men's group. Ilu z was spotkało się z takim czymś, że wasza żona narzekała na to, że pojechaliście na spotkanie mężczyzn? So men of Poland are the same. That's the number one reason that men tell us they can't come. That their wife says that they don't spend enough time at home. To jest właśnie powód numer 1, dla którego też właśnie w Stanach ludzie mówią, że nie mogą przyjechać, ponieważ ich żony mówią, że ich w ogóle nie ma w domu. Isn't that the reason why they need to come? Czy to jest powód, dla którego oni powinni przyjechać? Dlaczego potrzebują przyjechać? If they don't spend enough time at home, they need to go learn about spending more time at home. Jeśli nie potrafią spędzać czasu w domu, to powinni się uczyć, jak spędzać więcej czasu w domu. So they say no to 72 hours. Mówią nie dla 72 godzin. So that they can spend more time doing other things. I mówią tak spędzeniu tych godzin w inny sposób. So when we look around today, who are the men that are coming to our groups? Więc kiedy pytamy, kim są mężczyźni, którzy przychodzą do naszych grup? Are they young men, old men? Młodzi, starzy? Different. Yeah, it's usually when we see our groups, there's a group of older men, older than me even. Kiedy patrzymy na nasze grupy, to często jest tak, że właśnie są poszczególne grupy. Jest taka grupa mężczyzn starszych, takich jak ja i nawet starszych ode mnie. And then there's a group of younger men, much younger, maybe 35 and younger. Jest też grupa tych młodszych mężczyzn, o wiele młodszych mężczyzn, czyli 35 i nawet jeszcze mniej. And the whole group in between doesn't come. I jeszcze jest ta grupa pomiędzy, która też przychodzi. Just a few. Kilku. Które nie przychodzi. The group in the middle. So that group they're about 35 to about 50. Czyli grupa między 50 a 35 to jest ta grupa, która nie przychodzi. Jest ich kilku tam najczęściej. In the research that we've done, that's less than 5% of the men in the US that are part of a men's group. To jest mniej więcej tak, że ta grupa to jest mniej więcej 5% wszystkich mężczyzn, którzy chodzą. W sensie to jest bardzo mały odsetek. So what's happening with men during those years? Co się dzieje z mężczyznami właśnie w tym wieku, w tym średnim wieku? Tak. Business. So they just find other gods. Szukają innych bogów. Those are the years when we've learned to be successful at whatever our work is. To jest ten czas, kiedy my chcemy być tak jakby na czasie, chcemy być kimś, kto osiąga sukcesy. They're the years when we're more dependent on us. To jest ten czas, kiedy my chcemy bardziej na sobie samym polegać than we are on God. Niż na Bogu. When we're children, we're dependent on our parents. Tak jak dzieci polegają na swoich rodzicach. And when we're old, a kiedy jesteśmy starzy, we're dependent on someone else to take care of us. A kiedy jesteśmy starzy, to ktoś inny musi wziąć za nas odpowiedzialność. But when we're strongest, ale kiedy jesteśmy najsilniejsi, we're mostly dependent on ourselves. Co dopiero najbardziej za samego siebie, w sensie najbardziej za siebie dbamy. And that gives us other things to focus on during those years. I to jest ten moment, kiedy skupiamy się na innych rzeczach. And later we have regrets as we're older. I później mamy regrets. Żałujemy jak już jesteśmy starsi. Okay. So we're going to talk a lot about that this weekend. I będziemy o tym bardzo dużo mówić w ten weekend. The gospel today. Czytanie dzisiejsze. Czy właściwie Ewangelia dzisiejsza. I teach a class of 16-year-olds for confirmation. Ja uczyłem 60-latków, w sensie grupy 16-latków bierzmowanych. In fact, while I'm here, I'm missing their confirmation. No właśnie teraz jak wyjechałem, no to mija mnie ten moment celebracji, kiedy przyjmuję bierzmowanie. Every week when I teach them, I ask them what the gospel was about.
każdego tygodnia, jak ich nauczałem, to pytałem ich, o czym była Ewangelia. And I don't ask for volunteers. I nie pytałem ochotników. I just point to whoever I saw sleeping during Mass. I zawsze pytałem tych, których widziałem wcześniej, że w czasie mszy spali. So if we sleep during Mass, we shouldn't miss the gospel. Kiedy śpimy w trakcie mszy, to możemy stracić rzeczywiście Ewangelię. Czyli nie powinniśmy właściwie w czasie mszy tracić Ewangelii. Because what happens during the gospel? Co się dzieje w trakcie Ewangelii? Yeah, Jesus speaks directly to, in the Gospels, Jesus speaks. Pan Jezus mówi. W trakcie Ewangelii Pan Jezus mówi, przemawia do nas. Everywhere else in the New Testament, someone tells us what Jesus said. Wszędzie indziej ktoś mówi nam, co Pan Jezus powiedział. But in the Gospel, he speaks directly to us. Ale w czasie Ewangelii on mówi dokładnie do nas, centralnie. So we need to be awake and listen. Powinniśmy być rozbudzeni i słuchać. So what did you learn from the Gospel today? Czego się nauczyliście z Ewangelii dzisiaj? So you thought you weren't going to have to talk. Could you repeat? Yeah, that was a question of what the Gospel was about. Yeah. What did you learn from it? Co się nauczyliście? Czeka na wasze odpowiedzi. Czego się nauczyliście z Ewangelii dzisiejszej? That God will come and He will... Jak? He will come and wait for payback. For the payback for what they was given. The farmers. What does that mean to us? A co to znaczy dla nas? That we need to give away what we have gained from God. Give him back. Że musimy dać Panu Bogu to, co tak jakby to, co żeśmy gdzieś tam dostali. The kingdom of God was given to each one of us. Królestwo Pana Boga zostało dane każdemu z nas z osobna. He entrusted that kingdom to us, didn't he? On tak jakby oddał nam to królestwo, wynajął nam je, oddał w dzierżawę, tak jak tym rolnikom. But if we don't take care of it, Ale jeżeli my o nie nie dbamy, he's going to take it from us. on nam je odbierze. Because it's our responsibility to do something with that. Ponieważ to jest nasza odpowiedzialność, żebyśmy coś z tym robili. That's the call to men. To jest tak jakby to dzieło mężczyzn. To jest to, co nazywamy bycie mężczyzną. That we're supposed to share that with other men. My powinniśmy się tym dzielić z innymi mężczyznami. Now, sometimes people say, why do I just say shared with men? Especially the women's group always ask us why we just talk about God giving that to men. Could you repeat? Why am I just saying that kingdom was given to men? Dlaczego ja tak mówię, że to królestwo zostało dane mężczyznom? And that we're supposed to go out and share that with other men. I dlaczego mówię o tym, że właśnie to powinno być dane innym mężczyznom, że mężczyzna powinien to przekazać kolejnemu mężczyźnie? Do you ever hear why don't we invite women to our meetings? Czy słyszeliście, dlaczego my nie zapraszamy kobiet na nasze spotkania? Because we're called to reach out to other men. Ponieważ my jesteśmy wezwani do tego, żeby tak jakby wciągać innych mężczyzn. Because who's responsible to be the spiritual leader of their family? Kto jest odpowiedzialny, żeby być takim duchowym liderem rodziny? It's the men, right? Mężczyzna. Okay. Does that mean we're choosing something else that's more important than our wife? Czy to znaczy, że my wybieramy coś innego, co jest ważniejsze w naszym życiu? That's a hard question, isn't it? To jest trudne pytanie, nieprawdaż? Because Ponieważ we're responsible my jesteśmy for odpowiedzialni, leading our wife to heaven. bo my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nasza żona dotarła do nieba, żeby ją zaprowadzić. I'm not responsible to lead any of your wives. Nie jestem odpowiedzialny za to, żeby doprowadzić którąkolwiek z waszych żon. You're responsible. To jest twoja odpowiedzialność.
I'm responsible to help you as your brother. Ja jestem odpowiedzialny za to, żeby pomóc ci jako twój brat. To encourage you and stand with you. Żeby cię zachęcić i żeby być koło ciebie. So that you can be equipped to go out and do those things. Żebyś był wyposażony i żebyś był w stanie zrobić te rzeczy. Żebyś wyszedł i to zrobił. As I've reflected during this year, Jak tak rozmyślałem, rozważałem w ciągu tego roku, God has said something very important to me. Pan Bóg powiedział do mnie coś bardzo ważnego. He said, "You're being too soft with your message." Byłeś zbyt łagodny w swoim przesłaniu. He said, "You need to be bold and speak up." Powinieneś być odważny w tym, co mówisz. How many of you like other people to like you? Jak wielu z was lubi, jak inni was lubią? If we speak up for what we believe, don't many people get offended? No, kiedy mówimy głośno o tym, w co wierzymy, no to mniej osób nas raczej lubi. Because there's only two things: truth Bo są tylko dwie rzeczy, prawda and lies. i kłamstwa. What's in between truth and lies? Co jest pomiędzy kłamstwem a prawdą? Statystyk. If it's not truth, what is it? Jeżeli to nie jest prawda, to co to jest? It's lies. To jest kłamstwo. There's nothing in between. It's either truth or lies. Nie ma nic pomiędzy. In between, and we're going to talk about this tomorrow, Pomiędzy właśnie prawdą a kłamstwem, właśnie będziemy o tym jutro mówić, is something very dangerous for us. jest coś bardzo niebezpiecznego dla nas. It's called ego or pride. To jest duma albo ego. Our desire for other people to like us Nasze właśnie to wyobrażenie, czy to chęć, żeby wszyscy nas lubili and to not offend someone i żeby nie stawiać się nikomu. has us not share truth Żebyśmy się nie dzielili prawdą. as boldly as we need to. Tak głośno, czy tak mocno, jak powinniśmy. My wife asked me, she said, "Don't you like people to like you?" Moja żona zapytała mnie, czy ty nie lubisz, że ludzie cię lubią? And I always answer this way. A ja zawsze odpowiadam w ten sposób. There's only two kinds of people. Są tylko dwa rodzaje ludzi. Those that like me Ci, co mnie lubią and those that have bad taste. i ci, co mają zły smak. Right? Because aren't all of us an acquired taste? We're all a little different. Wszyscy jesteśmy trochę inni. Każdy ma trochę inny smak. Now when we talk about speaking truth, I właśnie to, co mówimy o mówieniu prawdy. we especially have to speak truth to our children I to, co jest najważniejsze, to musimy mówić prawdę naszym dzieciom. because we are the first teacher My jesteśmy pierwszymi nauczycielami. and we're the most important teacher. I my jesteśmy najważniejszymi nauczycielami. And if we let others teach truth to our sons and daughters, Jeżeli pozwolimy innym nauczać nasze córki, naszych synów, they're going to share their version of truth. będą przedstawiać swoją wersję prawdy im. In Poland, I'm starting to hear more changes happening. Teraz słyszę, że w Polsce wiele zmian się zaczyna i się dzieje. When I hear that, I think I'm in the US Kiedy myślę o tym, myślę o Stanach. because we've been fighting that battle for a long time. I my walczymy o tym, my walczymy tą bitwę od bardzo dawna już. We have great freedom, Mamy niesamowitą wolność. but with that freedom comes a lot of bad choices, Ale z tą wolnością przychodzi bardzo wiele złych decyzji. and we have a gospel that's so watered down I mamy tak jakby Ewangelię, która bardzo została tak rozwodniona. Our priest, when they preach, Nasi księża, kiedy głoszą, are afraid to speak truth about sin, są przerażeni, czy boją się mówić prawdę o grzechu. so they just talk about God's love. I mówią tylko o Bożej miłości. Does God love sin?
Czy Pan Bóg kocha miłość? Czy Pan Bóg kocha grzech? Right? God loves us Pan Bóg even kocha though we're nas, sinners, mimo że jesteśmy grzesznikami, right? But he doesn't love the sin. ale nie kocha grzechu. And how can we speak of God's love and mercy if we don't talk about sin? I jak można mówić o Bożej miłości i o Bożym miłosierdziu, kiedy nie mówimy w ogóle o grzechu? But sin's not very popular to talk about, is it? Ale grzech nie jest czymś, o czym się popularnie mówi, nieprawdaż? So when you raised your hand about wanting to go to heaven, Kiedy podnieśliście rękę, kiedy pytałem, kto chce iść do nieba, don't we have to make sure that we rid ourselves of sin? to jest ten moment, w którym powinniśmy się upewnić, czy tak jakby jesteśmy rzeczywiście czyści, czy nie ma w nas grzechu. And that's why we use the sacraments Dlatego właśnie mamy sakramenty as a great gift, and Mass, i jako to jest wielki dar, no i właśnie też msze and confession, i spowiedź and Eucharist, i Eucharystia. sharing the communion. We have all of these great gifts, Mamy wszystkie te wielkie dary, but just like we sometimes let our wives lead our family, ale te momenty, kiedy my pozwalamy żonom, żeby prowadziły naszą rodzinę, because we don't want to speak up, ponieważ my nie chcemy mówić głośno, we also don't want to speak up and speak that truth about sin in our own life. i to jest ten moment, kiedy nie chcemy głośno mówić o prawdzie, o tym właśnie też grzechu. So I want you tonight to be thinking about those people when you raised your hand. I chcę, żebyście myśleli o tych osobach, których myśleliście, kiedy podnieśliście rękę. Because men like a good plan, don't we? Could you repeat? Men like to have a plan. Panowie bardzo lubią mieć plan. So it's time for you to start working on your plan I to jest ten moment, w którym macie zacząć myśleć o swoim planie. of how you're going to lead those people I jak doprowadzicie właśnie tych ludzi to Christ. do Jezusa. And just in case some of you don't follow through on your plan, I nawet jeżeli któryś z was nie do końca wypełni ten plan, czy przejdzie przez ten plan, I want you to find another brother here chcę, żebyście znaleźli innego brata tutaj, and ask them to help you. żeby wam pomogli wymyślić ten plan, przygotować. Jesus didn't even send his disciples out alone. Nawet Jezus nie wysyłał swoich apostołów samemu. He sent us out in twos. Zawsze wysyłał ich dwójkami. And that's what a men's group is. Anytime there's two men or more, Kiedy to jest właśnie to, że kiedy jest grupa, czyli dwóch mężczyzn albo więcej, but men don't like small numbers. ale panowie nie lubią małych liczb. We say we want 1 million men. Ale my mówimy o tym, że my chcemy duże grupy. 1 000 000 mężczyzn. Do you know how we get 1 million men? Wiecie, jak dobrać się, w sensie zgromadzić 1 000 000 mężczyzn? 500,000 men each have one other man. Trzeba zebrać 500 000 mężczyzn i każdy z nich musi przyprowadzić tylko jeszcze jednego. It worked for Jesus. U Jezusa działało. But then we stopped inviting Ale wtedy przestałem zapraszać, because the church grew when it was hard to be a believer. Kościół wzrastał w momencie, w którym było ciężko być wierzącym. When we read all the way through in the New Testament, when we look at the Acts of the Apostles and the letters of Paul to the Corinthians, the Galatians, Thessalonians, and all of them, To jest ten moment, kiedy Paweł wchodził i głosił pomiędzy poszczególnymi narodami. they went into a new community. Wchodzili w nową, tak jakby wspólnotę. They spoke truth, Mówili prawdę. shared the message of Jesus Christ. Głosili tak jakby prawdę o Chrystusie Jezusie. They built up a team right there, Budowali grupę tam, na miejscu and then they moved to the next place. i szli w kolejne miejsce. But did Paul stop following up? A Did he leave them alone? czy Paweł przestał ich tak jakby wspierać, czy zostawił ich samych? He sat in prison and wrote letters Nawet jak został wtrącony do więzienia, dalej pisał im listy, just to encourage those men. tak żeby wzmacniać tych mężczyzn. And that's what we do. I to jest to, co my robimy. We go out and we invite,
Idziemy na zewnątrz i zapraszamy. We find men wherever we can. Szukamy mężczyzn, gdzie tylko możemy. We bring them together in our group. Zgromadzimy ich razem w naszej grupie. We teach them truth. Uczymy ich prawdy. And then we go out and invite more men to come. I wtedy idziemy znowu na zewnątrz, zaprosić jeszcze więcej mężczyzn. And we take those men that we've already been teaching. I bierzemy tych mężczyzn, których już nauczaliśmy. And we send them out to find more men. I wtedy tych, których już nauczaliśmy, wysyłamy jeszcze raz, żeby oni też przyprowadzili nowych mężczyzn. So our message is very simple. Wiadomość jest bardzo prosta. First we're called. Pierwsze jesteśmy wezwani. Then we're formed. We go through formation, learning. Potem jesteśmy formowani, tak jak mamy tą formację. And after we're formed, then we're sent. A potem jak jesteśmy formowani, jesteśmy wysłani. And what are we sent to do? I do czego jesteśmy wysłani? To call, Żeby wezwać, to form, żeby and to send nauczać. again. I żeby wysłać znowu. That process is very simple, isn't it? Ten proces jest bardzo prosty, nieprawdaż? But men really like to complicate things. Ale mężczyźni bardzo lubią komplikować rzeczy. How many of you every week can call one man? Ilu z was może raz w tygodniu wezwać jednego mężczyznę? Zadzwonić się do jednego mężczyzny. Just one. If you call one Jeśli zadzwonicie do jednego and they come to your meeting i przyjdą na wasze spotkanie and you begin the process of them being formed, i zaczniecie ich proces formowania, then you have two. wtedy macie dwóch. But will they come back to the next meeting? Ale czy przyjdą na kolejne spotkanie? Sometimes, Czasem, and sometimes not. a czasem nie. So what do we do? Call them again Więc co robimy? and Mówimy say, o tym jeszcze raz. I'll pick you up for the meeting Zabieram cię na spotkanie, so we can ride together and talk. więc pojedziemy razem i będziemy mogli pogadać. I called a man the other day and told him that I was picking him up for the meeting when I get back. Ja mówiłem o tym, że ja go odwiozę po tym, jak takiego po spotkaniu. And he said, you don't trust me to come on my own, do you? Ty nie wierzysz w to, że ja pojadę sam na to spotkanie, prawda? And I said, if you had to ask me that question, you already know the answer. Jeśli chcesz mi zadać to pytanie, to od razu znasz odpowiedź. But if I bring them the next time and then the next time, Jeżeli- how formation takes time. Jeżeli ja ich tak przywożę raz i jeszcze kolejny raz, to jak ta formacja ma miejsce? How many of you have such a great meeting Ilu z was miało takie świetne spotkania, that if men just come one time, że mężczyzna przyjechał raz, they get all the wisdom of Solomon? dostał całą wiedzę króla Salomona I'd like to come to that meeting. i ja chcę przyjść na takie spotkanie. But we have to come to many meetings. Ale musimy przyjść na wiele spotkań. So the formation comes because we're trying to transform their heart. Więc formacja jest po to, żeby przemienić ich serca. We want to just put them in the place Chcemy ich po prostu wrzucić w to miejsce, so that the Holy Spirit can take over. żeby Duch Święty mógł zacząć działać. But it's up to us just to put them in that place. Ale to jest nasze zadanie, żeby właśnie oni byli w tym miejscu. I've been very blessed in my life Ja byłem bardzo pobłogosławiony przez Pana Boga w moim życiu. to be able to do a lot of things that I love to do, Żeby zrobić wiele rzeczy, które bardzo chciałem zrobić w życiu. but there's nothing in my life that's been harder Ale nie było nic trudniejszego w moim życiu, than being called to minister to men. żeby być tak jakby tym, który będzie przyprowadzał nowych mężczyzn. Some of you may remember that I spent 14 years working with youth. Może któryś z was pamięta, że mówiłem o tym, że 14 lat pracowałem z młodzieżą. They were so easy. They were easy. Oni byli prości. I'm still kind of mad at God for telling me that I was finished with that. Could you repeat? I'm still kind of mad at God because he told me my time was finished working with youth. Cały czas gdzieś tam jest to, że skończyłem z nimi pracować.
when he said very clearly, I want you to work with their fathers. Ponieważ Pan Bóg go wezwał, że mam tak jakby pracować z ich ojcami. I argue with God like I argued with my brother. Kłóciłem się z Panem Bogiem, tak jak kłóciłem się z moim bratem. Because I don't like what he tells me to do. Bo bardzo mi się nie podobało to, co on mi mówił. Instead, I tell him what I want to do. Mimo tego, że ja mu mówiłem to, co ja chcę zrobić. Then I ask him for his blessing on that. No i tak go prosiłem o błogosławieństwo właśnie na to. Is that some of you? Czy to jest ktoś z was? That's what success in the world looks like. To jest to, co my nazywamy sukcesem w świecie. Success in the world, if we're a believer, means we do what we want. Bycie wierzącym w świecie oznacza, że robimy to, że Pan Bóg błogosławi w tym, co my chcemy. And then offer it up to God. I oferujemy to Panu Bogu. Instead of asking him what he wants. Nie pytając go to, co on chce. And going where we're sent. I zamiast pójść tam, gdzie jesteśmy wysłani. When I've traveled around the world speaking on leadership in business, kiedy podróżowałem po całym świecie, właśnie mówiąc o budowaniu tak jakby zespołów w biznesie, everyone clapped when I was finished. wszyscy klaskali, kiedy ja kończyłem przemówienie. They came and told me how smart I was. Przychodzili mi mówić, jak ja jestem mądry. And they gave me money. I dawali mi pieniądze. Now I go and speak to men. Teraz ja mówię do mężczyzn. They tell me how dumb I am. Mówią mi, jak głupi, czy jak durny jestem. And they give me no money. I nie dają mi kasy. You know why I'm mad at God now. Right. Teraz wiecie, dlaczego jestem blisko Pana Boga. But here's what because I've been listening, here's what I heard. Ja słuchałem, więc to jest to, co tak jakby gdzieś tam we mnie działa. I asked him, why me to go out and speak to men? Dlaczego ja mam iść i mówić do mężczyzn? Because God always prepares us for whatever he calls us to. Ponieważ Pan Bóg przygotowuje nas do tego, do czegokolwiek nas powołuje. We just don't feel like we're prepared. To my się czujemy niegotowi. Because he didn't call me to speak to men, he called me to teach men how to lead men. On nie kazał mi nauczać mężczyzn, tylko on mi kazał uczyć mężczyzn, jak prowadzić mężczyzn. You understand why this is the hardest thing I've done. Teraz rozumiecie, dlaczego to była najtrudniejsza rzecz, jaką zrobiłem? Because men don't like to be led. Bo mężczyźni lubią być prowadzeni. And that's the challenge for all of us. I to jest właśnie wyzwanie dla każdego z nas. That if we go out there expecting to feel good about what we do, jeżeli wyjdziemy tam z takim wrażeniem, że chcemy się czuć dobrze w tym, co robimy, we'll be like the rest of the world. będziemy tak jak reszta świata. Because in the world it says if it feels good, do it. Ponieważ reszta właśnie świat mówi, że jeżeli coś tobie pasuje, w sensie jest w tym ci wygodnie, to rób to. But the message of Jesus is to carry a cross. A wiadomość Pana Jezusa jest prosta, że mamy nieść krzyż. And that cross leads to resurrection. I ten krzyż tak jakby doprowadza nas do zmartwychwstania. But our cross is heavy. Te krzyże są ciężkie. The responsibility that we have being a leader of men, ta odpowiedzialność bycia liderem mężczyzn, it's a big responsibility. to jest olbrzymia odpowiedzialność. That's why I'm so thankful that I can be here with you. Dlatego jestem tak wdzięczny, że mogę tu być dzisiaj z wami. Because this is a time for us to encourage each other. Bo to jest ten czas, żeby zachęcać siebie nawzajem. Because we have to go out there and do big work. Bo musimy wyjść tam na zewnątrz i zrobić naprawdę wielką robotę. To help men lead other men. Żeby nauczyć mężczyzn prowadzenia innych mężczyzn. Sometimes when I'm trying to sleep at night, czasem, kiedy próbuję spać w nocy, I see faces go across my memory. Widzę twarze, które przelatują przez moją pamięć. And I think of the men along the way that I missed.
Myślę o tych mężczyznach, których gdzieś na tej drodze straciłem. The ones that I didn't ask one more time. Tych, których nie zapytałem jeszcze jeden raz. One man in particular continues to come to mind to me. Jeden właśnie konkretny bardzo dzisiaj mi przychodzi na myśl. He came to our meetings every week for 2 years. Przychodził na nasze spotkania przez 2 lata, na każde. I knew his wife very well. Znałem jego żonę bardzo dobrze. I knew his 2 children because they were part of our youth program. Znałem 2 jego dzieci, ponieważ było częścią programu tego dla młodzieży. He married his wife right after they got out of school, so the only girl that he ever knew. Oni wzięli ślub tak jakby po szkole, więc to jest tak jakby jedyne, co się byli ze sobą praktycznie całe życie. But one week he didn't come to our meeting. Jednego tygodnia nie przyszedł na spotkanie. And that happens sometimes because of travel. I to czasem się zdarza przez jakieś problemy. But then he didn't come back the next week. Ale 2 tygodnie później też go nie było. Or the next week. I znowu. Or the next week. I znowu. And he missed 6 weeks in a row. I stracił 6 spotkań. That's the first time I noticed that he hadn't been there in a while. I wtedy tak jakby odkryłem, że trochę już go tak jakby nie ma. So I called him to ask what was happening, what was going on. I wtedy zadzwoniłem do niego zapytać, co się dzieje, gdzie jesteś. And his wife answered and told me I jego żona odpowiedziała mi, that he left home and was living with his girlfriend. i że on wyszedł tak jakby z domu, opuścił dom i żyje ze swoją dziewczyną. That man was walking in light and moved over into darkness. Ten mężczyzna szedł z światłości, tak jakby skręcił w ciemność. And I sat next to him every single week and didn't know. I ja tak jakby cały czas myślałem o nim przez następne tygodnie. That's why men need other men. Dlatego właśnie mężczyźni spotykają innych mężczyzn. Because if I would have talked to him and asked him what was happening in his life, Bo gdybym tak jakby porozmawiał z nim o tym, co się dzieje w jego życiu, as soon as he told me his eyes started to wander, że jego oczy, gdyby on mi powiedział o tym, że jego oczy tak jakby pożądają, I'd have punched him in the eye. ja bym go uderzył w te oczy. That's what we're supposed to do. To jest to, co my powinniśmy zrobić. But instead, I didn't notice. Ale ja tak jakby tego nie zauważyłem, nie wykryłem tego. And why don't we notice? I dlaczego tego nie wyłapujemy? Because we're too busy making coffee for the meeting or greeting people at the door or making sure that everybody is happy. Ponieważ zbyt bardzo się skupiamy na tym, żeby zrobić kawę, żeby przywitać wszystkich przy wejściu, żeby zadbać o to, żeby ci, co są, żeby mieli dobry czas. But we need to look every man in the eye Ale powinniśmy każdemu mężczyźnie spojrzeć w oczy and look deep inside of them i patrzeć głęboko w nich. and find out what's happening in their life. I wyłapywać tak jakby, co się dzieje w ich życiu. Instead, we're too busy counting how many people are there. Bo jesteśmy zbyt zajęci tym, żeby liczyć, ile osób jest na sali. But if every man has one other man Ale jeżeli każdy mężczyzna ma jeszcze jednego mężczyznę and holds each other accountable, they're going to hold each other accountability. że tak jakby zyskujemy za siebie wzajemnie odpowiedzialność. That's how we win the battle. Tak idziemy gotowi na bitwę. Okay. Let me ask you one important question. Czy mogę wam zadać jedno ważne pytanie? Are you as tired as you look? Czy jesteście tak zmęczeni, jak wyglądacie? So stand and stretch just a little bit. Weźcie, wstańcie się, rozciągnijcie trochę. Okay. Yeah. Yes. You look much better. Wyglądacie o wiele lepiej. That's because of his announcement. Przez jego wprowadzenie. The last part of my year last year, Ostatnią częścią mojego zeszłego roku, where I got the encouragement
to Kiedy step up my game. Tak jakby ostatnią rzeczą tego roku to było to, że miałem takie zachęcenie, taką chęć, żeby wskoczyć na nowy level tej gry, tak jakby. I got encouraged to go out and do more, not less. Byłem zachęcony do tego, że robić jeszcze więcej niż mniej. Because after my brother died, Po tym jak zmarł mój brat, I really started to think I needed to slow down ponieważ po tym jak mój brat zmarł miałem takie poczucie, że powinienem zwolnić and just enjoy whatever time I have left. i tak jakby cieszyć się tym czasem, który mi pozostał. So I went through those months of reflection and writing. I przebrnąłem przez te miesiące takich przemyśleń i pisania. And I thought I'll just share whatever God lays on my heart. I że będę się dzielił tym wszystkim, co Pan Bóg, tak jakby, czym mnie Pan Bóg doświadczył. By writing and sending the message out to you. Przez pisanie i wysyłanie tych moich przemyśleń do was. But God said I gave you a big mouth. Pan Bóg powiedział, ja ci dałem duże usta. I didn't give you a big pen to write with. Nie dałem ci dużego pióra do pisania. So he said, write and then go and speak. Napisz, a potem idź i mów to. And I went to Rome I pojechałem do Rzymu, to get encouraged by other men. żeby być zachęconym przez innych mężczyzn. And as Andre said, when we all left each other, I właśnie tak jak Andrzej powiedział, kiedy wszyscy mieliśmy się rozstać we just all looked around and saw what happened. i kiedy się rozejrzeliśmy, co się działo wokół, And we all felt a passion like we've not had before. i poczuliśmy tą pasję, której nie było tak jakby w nas wcześniej. So I had to go home and tell my wife about our change of plans. I musiałem pojechać do domu, żeby mojej żonie powiedzieć o małej zmianie planów. That we weren't going to the mountains and the lake more to relax. Could you repeat? That we first word. That we were not going to go to the mountains. Że nie jedziemy zrelaksować się w górach i nad jezioro. Instead, we were going to travel around the world. Ale za to pojedziemy dookoła świata. For her to bring plenty of books to read. Czytając wiele książek. While I'm speaking to you. Teraz mówię do was. Ona ma książki do czytania, bo on będzie do nas mówił. A tak, bo ona ma te książki, które... Dobra, tak. Te książki do przeczytania, bo on będzie dużo mówił. So God didn't tell me to slow down. He told me to speed up. Pan Bóg nie powiedział mi, że mam zwolnić, tylko mam jeszcze przyspieszyć. And I was thinking last night during my prayer time. I wczoraj myślałem podczas mojego takiego czasu modlitwy, What that means for you. co to znaczy dla was. And he's told me that all of you are younger than me. I powiedział mi, że wy wszyscy jesteście młodsi ode mnie. So you should be running faster than I am. I powinniście biec jeszcze szybciej niż ja. So I'm sharing that message with you. Więc dzielę się z wami tą wiadomością. And I'll try to keep up with you. I będę próbował was dogodzić. Czy nadążyć. So our hope for this weekend Naszą nadzieją na ten weekend, is that you will leave here on Sunday że wyjedziecie stąd w niedzielę with that same burning desire in your heart z tym taką mocą stwórczą w sercu. that we left with in Rome. Tą, którą myśmy tak jakby dostali w Rzymie. And then we'll come back together again in the future I to tak jakby wróci do was w przyszłości. and encourage each other again. I tak jakby znowu będziemy zachęcać siebie. And then we'll come back together again in the future I znowu się spotkamy w przyszłości, to encourage each other again. żeby znowu siebie zachęcać. Because the work is hard. Ponieważ ta robota jest ciężka. But that cross is heavy. Ten krzyż jest ciężki. And we need to be a man I musimy być mężczyznami. and carry whatever cross we have like Christ did. I musimy nieść ten krzyż bez względu na to, jaki on jest, tak jak Jezus. So our question for tonight Nasze pytanie na dzisiaj, is what is God calling you to? co tak jakby, do czego Pan Bóg was powołuje? Okay. Do czego was wzywa? Not us. We're Nie going nas. to talk about us, Będę mówił o nas. but
he calls each of us, even if it's to the same thing, to do something unique for us. Tak jakby, to jest tak jakby do ogółu nas, ale do każdego z was też z osobna. Do każdej osoby z osobna te wszystkie pytania, te wszystkie sprawy, te wszystkie rzeczy. So we had to take a break so that they could understand. Mieliśmy przerwę po to, żebyśmy my zrozumieli. I sometimes forget that some words in English don't translate really well. Że pewnych słów z angielskiego nie jest tak łatwo przetłumaczyć. But we'll do our Zapominam. So how many of you believe that God has a plan for your life? Ilu z was wierzy, że Pan Bóg ma plan na wasze życie? How many of you know what it is? Ilu z was wie, co to jest? Okay. Then my question, how do you know then? I moje pytanie, jak wy to wiecie? Skąd to wiecie? We believe that that's true, My wierzymy, że to jest prawdziwe, but we don't know what it is. ale nie wiem, co to jest. Okay. So we'll talk about that more tomorrow. Będziemy o tym mówić więcej jutro. Sometimes people use the word fate. Los. Tak, czasem ludzie wierzą w los. So they say it's our fate, it's our destiny. To jest nasz los, to nasze przeznaczenie. And we hear that in the secular world all the time. Widzimy to właśnie w tym świecie bardzo często. We'll hear that in movies and other things. They'll say it's our destiny, it's our fate. I wszystkie w filmach, w internecie znajdziecie, że to jest nasze przeznaczenie, to jest nasz los. But fate's not from God. That's a pagan term. Ale los, takie przeznaczenie nie jest od Pana Boga. To jest pogańskie. God calls us to something very special. Pan Bóg wzywa nas do czegoś bardzo specjalnego. And that's why we need our quiet time to listen and hear what that is. I po to właśnie jest potrzebny taki czas ciszy, żeby usłyszeć i zrozumieć, co to jest. How many of you can hear a whisper in a room with a lot of noise? Ilu z was potrafi usłyszeć szept w pomieszczeniu, gdzie jest bardzo duży hałas? When we were at supper tonight and it was so noisy in the room, Kiedy byliśmy dzisiaj na kolacji i było tak głośno w pomieszczeniu, if God was whispering to you, could you have heard him? czy usłyszałbyś go, gdyby Pan Bóg do ciebie szeptał? That's why we need that time together as brothers. Dlatego właśnie potrzebujemy takiego czasu tu, jako bracia. And we need our quiet time alone with him I potrzebujemy takiego właśnie czasu w ciszy z Nim, so we can hear. żebyśmy mogli usłyszeć. But we're afraid of quiet Ale my się boimy ciszy. because when I asked how many of you believe God has a plan for your life, Bo wtedy jak zapytam was, ilu z was wierzy w to, że Pan Bóg ma plan na nasze życie? if we're really honest, Jeżeli byśmy byli naprawdę szczerzy. how many of us are afraid to hear what it is? Ilu z nas się boi usłyszeć, co to jest? Because he might be calling you to stop doing something that you love, Ponieważ On może cię poprosić o to, żebyś przestał robić coś, co ty kochasz. and start doing something that you don't want to do. I kazać ci zrobić coś, czego ty nie chcesz robić. Like he called me away from youth Tak jak wezwanie tego, żeby nie pracować z młodzieżą to come and speak to you. i przyjść i mówić do was. The only good part of speaking to men Jedyna dobrą częścią mówienia do mężczyzn compared to youth z porównaniem do młodzieży is you go to bed earlier to wy idziecie do łóżka wcześniej and I don't have to stay up and watch to make sure you don't come out of your room at night. i nie muszę łazić po nocy i sprawdzać, czy czasem nie wyszliście z pokoju gdzieś się przejść. It's the only good thing I have. I to jest jedyna dobra rzecz, jaką mam. Okay. So the last in Ephesians 1:9 it says God has made known to us the mystery of his will. No to właśnie na koniec właśnie tego slajdu mamy fragment z 1 rozdziału listu do Efezjan. That's an important thing for us to reflect on this week because his will is a mystery. It's all part of a bigger plan and all of us just has a certain role. Some of us are called to big things.
Tak jakby całość tego wszystkiego to jest to, że Pan Bóg ma dla nas plan. And some of us are called to do little things with great love. Niektórzy z nas są powołani do robienia wielkich, niesamowitych planów, a niektórzy są powołani do robienia takich niewielkich rzeczy, ale z wielką potrzebą miłości. But sometimes we want to do great things, Ale czasem my chcemy robić właśnie te wielkie rzeczy and we don't appreciate the greatness of the little things. i nie doceniamy właśnie wielkości tych małych, drobnych rzeczy. If I would have spent that time with my friend who left his wife, Gdybym ja spędził ten czas z tym mężczyzną, który porzucił swoją żonę, would that have changed the world? czy to by zmieniło świat? For his family it would have, wouldn't it? Dla jego rodziny tak. So there's greatness in little things. Więc jest tak jakby ta wielkość w tych małych rzeczach. But sometimes we're so busy doing great things A jesteśmy czasem tak zajęci robieniem tych wielkich rzeczy, that we miss those little things right next to us. ale że tracimy właśnie te małe rzeczy, które są tuż obok nas. Sometimes, and I'll talk to my friend here, sometimes we're doing such great things Tak jak rozmawiałem tu z przyjacielem moim, to właśnie czasem robimy te wielkie rzeczy. that we forget that we have 3 beautiful children. Także zapominamy o tym, że mamy 3 pięknych dzieci. So I was happy today when you were on the phone. Właśnie Talking bardzo się today. cieszyłem, kiedy byłeś na telefonie, w sensie rozmawiałeś przez telefon. And that's an important thing because your first men's group that you need to always focus on, Ponieważ to właśnie pierwszy... tell everyone his name. The first young man that you need to always make sure you reach out to. John. I knew his name. I just wanted to make sure they all knew. So I want all of you to think about the first person in your men's group, the most important, if you have a son. What's his name? Jeżeli macie osobę w męskiej grupie i byście pomyśleli o synu And pray for him every night i modlili się o niego każdego dnia, to be a godly man. żeby był tak jakby Bożym człowiekiem And better yet, pray with him every day i lepiej modlić się z nim nawet co dzień, to show him what a godly man looks like. jak wygląda życie takiego Bożego mężczyzny, Because how do we recognize a godly man? jak rozpoznajemy takiego Bożego mężczyznę. When he stands up and is strong? Kiedy stoi, jest silny, jest wojownikiem, No, only when he's on his knees. tylko wtedy, kiedy jest na kolanach. That's what a godly man looks like. Tak wygląda życie Bożego mężczyzny. And then pray for your daughter I wtedy módlcie się o swoje córki, that she'll meet a godly man żeby spotkały właśnie takiego Bożego mężczyznę, and won't have to train one herself. żeby wytrenowały go sobie. But if your daughter chooses a man who's not a godly man, A jeżeli twoja córka wybierze kogoś, kto nie jest takim właśnie Bożym mężczyzną, then who's responsible to see that he is? kto jest odpowiedzialny za to, żeby sprawdzić, czy on naprawdę jest? You are, right? Wy jesteście. Okay. My daughter was really not happy with me when I shared that with her. Moja córka była bardzo niezadowolona w momencie, kiedy ja się z nią podzieliłem taką obiekcją. I have one daughter. Mam jedną córkę. So when she introduced me to the man who is now her husband, To wtedy, kiedy ona mnie właśnie przedstawiła temu mężczyźnie, który teraz jest już jej mężem, I asked her the question that I asked of every boy that she ever introduced me to. zadałem to pytanie, które zadawałem zawsze, kiedy ona mi przedstawia jakiegoś chłopaka. First I said, does he know Christ? Czy zna Pana Jezusa? And then I asked the next question, is he Catholic? A drugie pytanie, jakie zawsze zadawałem, to jest, czy on jest katolikiem. No, because the U.S. isn't like Poland. We don't have as many Catholics. W Stanach jest trochę inaczej niż w Polsce. Nie mamy aż tylu katolików. And here's how she answered. I to jest, jak ona odpowiedziała. She said he's from Ireland. On jest z Everyone in Irlandii. Ireland is Catholic. A wszyscy w Irlandii są katolikami. So I said, so
He's an Irish Catholic who goes to the pub instead of to mass. Czyli to jest taki katolik, który idzie do pubu i tak jakby traci przez tą mszę. She didn't like that question. Pominęła pytanie. But that's the question that I asked him. Ale to było pytanie, które ja zadałem mu. So when he came to ask me to marry her. Kiedy przyszedł do mnie zapytać, czy może ją poślubić. Before I gave him permission, Zanim dałem mu zgodę, I said, I just have one important question for you. mam jedno poważne pytanie do ciebie. You won't be surprised when you hear this question because I asked you tonight. Nie powinniście być zaskoczeni, bo już pytałem was o to dzisiaj. I asked, what was the gospel about on Sunday? O czym była dziś niedzielna Ewangelia? My daughter is really smart. Moja córka jest bardzo mądra. And he said, she told me you might ask me that question. I on powiedział, że no, ona mi mówiła, że możesz mi zadać to pytanie. I needed to outsmart her and have a different question this time. It was probably Tuesday or Wednesday. It was a couple of days later. To było parę dni po niedzieli, w sensie środa, czwartek, coś takiego. But I could tell from the answer to the question that she really told him how to answer. Ale potem zapytałem go, bo musiałem być mądrzejszy od córki, więc zapytałem go, czy ona mu powiedziała, jak ma odpowiedzieć. Because in 12 years since he married my daughter, it's the best answer he ever gave. Ponieważ od początku, od kiedy on w ogóle chodził z moją córką i odkąd ja go poznałem, to była najlepsza odpowiedź, jaką kiedykolwiek dał. But I'm still responsible for him as well. Ale ja dalej jestem odpowiedzialny, tak jakby za niego. Because lots of people call themselves Catholic. Ponieważ bardzo dużo osób nazywa siebie katolikami. But to be Catholic, fully Catholic, bycie katolikiem, bycie takim pełnym katolikiem and speak and live the truth i życie i mówienie o prawdzie is hard. jest bardzo trudne. Can you be Catholic and not be pro-life? Czy możecie mówić prawdę i nie żyć tak jakby? Nie. Czy można być tak jakby katolikiem, mówić o prawdzie, a być za aborcją? So, if we think there's many arguments out there, in the U.S. we have politicians who are Catholic and vote for abortion. No to właśnie mamy coś takiego, że u nas była bardzo duża dyskusja i mamy tak jakby w rządzie takich katolików, którzy byli za aborcją. If we go down the list of all the things that the church teaches, jeżeli weźmiemy listę wszystkich rzeczy, które naucza Kościół, Catholic politicians won't stand up for their faith. To katolicy niby ci właśnie, którzy są w rządzie, stoją za nimi twardo. Because you can't win an election if you speak the truth. Ponieważ oni chcą wygrać wybory, to właśnie nie mogą za tym stać tak twardo. But if you care about the popularity vote, a jeżeli dbasz o tak jakby swoje słupki wyborcze, o swoją popularność, you're off that road to heaven and on that road to darkness. Jesteś poza drogą do nieba. Jesteś na drodze do ciemności. And that's the same for us. I to jest znak dla nas. So tonight, think about what God's calling you to. Dzisiaj pomyślcie właśnie o tym, do czego was Pan Bóg wzywa. Argue with him a little if you want to. Pokłóćcie się z nim trochę, jeżeli chcecie. I will share something that I've learned. Podzielę się czymś, czego się nauczyłem. Just like our children argue with us. Tak jak my, czy nasze dzieci często z nami dyskutują. And we learn how to not hear that. I my się uczymy, jak tego nie słuchać. That's how God is. To jest właśnie tak, jak Pan Bóg działa. We argue with him. My się z nim kłócimy. But he changes our mind. We don't change his. Ale to on zmienia nasze myślenie w czasie tej kłótni, a nie my jego. He doesn't change his mind. We just have free will and we decide to not follow our call. My mamy wolną wolę, więc to nie jest tak, że on nas do czegokolwiek zmusza,
ale to jest nasz wolny wybór, że my idziemy, czy nie decydujemy się na Jego drogę. And that's what being a child of God is. To jest właśnie to, co Pan Bóg daje. If we think we can change the mind of God, Jeśli my myślimy, że możemy zmienić tak jakby myśli Pana Boga, that means we have to think that we have a mind greater than God's. could you repeat the... If we think we can change the mind of God, we have to think that we have a mind greater than His. Kiedy myślimy, że tak jakby możemy wygrać z umysłem Pana Boga, w sensie wymyślić, w sensie wpłynąć na myśli Pana Boga, to myślimy, że jesteśmy lepsi od Pana Boga. Isn't that what original sin was? Czy tak nie było właśnie z pierwszym grzechem? It was the lie that they were told that there was knowledge that God held something back from us. Czy to nie był właśnie ten pierwszy grzech, że oni zostali okłamani, że jest wiedza, którą Pan Bóg nam zabrał? So it is okay for us to say no to God. To jest okej, że mówimy Panu Bogu nie. Twojego jest Jego plan. But if your children say no to you, aren't there consequences? Ale czy jak nasze dzieci mówią nam, że nie chcą czegoś zrobić, nie chcą czegoś wykonać, to czy nie ma tego konsekwencji? So they have free will to say no, Oni też mają wolną wolę, żeby powiedzieć nie. but they have to pay the price for that. Ale one muszą zapłacić cenę tego. And so do we as a child of God. I tak jak my jesteśmy dziećmi Pana Boga, He gave us free will dał nam wolną wolę, so that we could choose Him że możemy wybrać Go or our way. albo naszą drogę. So tomorrow we're going to talk about that battle of ego. Więc jutro właśnie będziemy mówić o tym bitwie ego. But you're too tired to hear that tonight. Jesteście zbyt zmęczeni, żeby to dzisiaj usłyszeć. And if you're not, I'm too tired to teach that tonight. Ale jeżeli wy nie jesteście zbyt zmęczeni, to jestem zbyt zmęczony, żeby o tym dzisiaj nauczyć. So tomorrow we're going to talk a little bit more about, like we call it the Catholic man crisis. Więc jutro będziemy mówić trochę więcej o tym właśnie kryzysie mężczyzny katolika. We're going to talk about, I'm going to do a session on the leadership lessons of Jesus. Będę mówił tak jakby sesję, czy takie nauczanie o tym, jakim liderem był Pan Jezus. Jesus had 3 different leadership styles. Miał 3 różne typy lidera. Most of us only have one. Większość z nas ma jedną. But you'll see yourself in one of those styles. Ale wy znajdziecie się gdzieś w jednym z tych 3. So we're going to see Jesus as the servant, Zobaczymy Jezusa jako sługę, Jesus as the steward, Jezusa jako zarządcę, and Jesus as the shepherd. Jako pasterza. And we're all called to be one of those. to My use jesteśmy our gifts. jednym z nich właśnie. We're going to talk about how you mentor men one-on-one or in small groups. Jak tak jakby być mentorem w grupie dla mężczyzn 1 do 1. We're going to talk about how to discern what God calls us to Jak odkryć tak jakby do czego Pan Bóg nas powołuje, rather than decide what we want to do. w odróżnieniu od tego, co my chcemy. So just to check to see where you are, Żeby tak zobaczyć, gdzie my jesteśmy. what's the difference between discerning and deciding? Jaka jest różnica pomiędzy decydowaniem a rozeznawaniem? What's the difference? Rozeznawanie z Bogiem, a decydowanie bez Boga. One is that you make decision with God, and second is that you take all responsibility for your decision. Yeah, you take all the knowledge you have and all the input you get from others, and then look at the evidence and make your decision. Yeah. And the second is you ask God, you listen, and as it is revealed to you a little at a time, then you put that together and offer that up. But you also, and we'll talk about that tomorrow, you seek wise counsel from other godly
people to make sure that they're hearing and seeing the same thing. No to jest ta właśnie różnica, że kiedy podejmujemy decyzje sami, to tak jakby to jest to, że my zbieramy wszystkie możliwe informacje, a kiedy podejmujemy decyzję z Panem Bogiem, to jest ten moment, kiedy tak jakby oprócz tego, że rozważamy to, oprócz tego, że też Go pytamy, oprócz tego, że gdzieś tam z czasem dochodzimy do pewnych wniosków, to jeszcze tak jakby inni Boży ludzie, tak jak Boży mężczyźni też nam czasem potrafią coś dopomóc, coś doradzić. And then we'll spend a short time with an assignment that I'll give you to think about and work on tomorrow for Sunday called a rule of life. Tak jakby dam wam taką, jak to ładnie określić, taką zadanie, które tak jakby będzie trwało przez cały weekend, takie na podstawie takiego jednego pytania, tak jakby jednego zdania. And a rule of life is just guidelines of how you're going to live your life. To jest tak jakby zasady życia, sposób tak jakby, żeby tak jakby prowadzić wasze życie, takie And how you're going to do that God's way and not your way. i jak tak jakby odróżniać, co jest tak jakby Bożą wolą, a co jest naszą wolą. So we have a busy day tomorrow, Mamy bardzo zajęty dzień jutro. and you also have this many things to do tomorrow as well. Wy też macie taką listę zadań do zrobienia jutro. So tonight, don't be like the youth Więc dzisiaj nie bądźcie tak jak młodzi and stay up talking all night. i nie rozmawiajcie całą noc. Go to sleep and rest in the Lord. Idźcie spać i odpocznijcie w Panu. Amen? Amen. Very good.